Lekcja 1. Bezpieczeństwo jazdy na rowerze. Podczas jazdy na rowerze zawsze należy mieć na sobie kask i przestrzegać przepisów ruchu drogowego. Zdecydowanie. Bezpieczeństwo zawsze powinno być najważniejsze podczas jazdy. Czy kiedykolwiek omal nie doszło do zderzenia podczas jazdy na rowerze? Na szczęście nie doszło do żadnych poważnych wypadków, ale zdarzyło mi się kilka strasznych sytuacji. Milo to słyszeć. Zawsze ważne jest, aby zachować czujność na drodze. Tak, nawet proste rzeczy, takie jak sygnalizacja, mogą mieć duże znaczenie. Dokładnie. Kierowcy cenią sobie jasną komunikację ze strony rowerzystów. I pomaga zachować bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Zachęcajmy naszych przyjaciół do większej uważności podczas jazdy na rowerze. Lekcja 2. Podróże budżetowe. Czy ceny były rozsądne? Mam ograniczony budżet na następną podróż. Świetne pytanie. W podróży znalezienie dobrych ofert jest kluczowe. Dokładnie. Nie chcę przeplacać, ale i tak zależy mi na świetnym doświadczeniu. Czy przyjrzałeś się już jakimś konkretnym destynacjom? Rozważam kilka miejsc, ale najpierw muszę porównać ceny. Świetnie. Strony internetowe pomogą Ci znaleźć niedrogie zakwaterowanie i atrakcje. Słyszałem też o podróżowaniu poza sezonem, żeby zaoszczędzić pieniądze. Tak, to fantastyczna rada. Zazwyczaj oznacza to mniej tłumów i lepsze ceny. Razem pomóżmy wymyślić kilka pomysłów na podróżowanie w przystępnej cenie. Lekcja 3. Tworzenie wspomnień. Nawet pluszaki? To imponujące. Chyba niedługo zacznę robić własne. Wspaniały pomysł. Ręcznie robione przedmioty mają swój urok. Dokładnie. To sposób na wyrażenie kreatywności i stworzenie czegoś wyjątkowego. Co więcej, możesz je spersonalizować tak, jak chcesz. Czy masz jakieś konkretne projekty na myśli? Myślę o zrobieniu słodkiego misia z materiałów w różnych kolorach. Brzmi uroczo. Chętnie zobaczę twoje ukończone dzieło. Na pewno Ci pokażę. To będzie fajna wspólna praca nad projektem. Zbierzmy trochę materiałów i wkrótce zabierzemy się za majsterkowanie. Lekcja 4. Żonglowanie pracą. Muszę przyznać, za ogarnięcie wszystkiego, pracy, tego wszystkiego i wszystkich może być nie lada wyzwania. To tak, jakby próbować żonglować płonącymi pochodniami, jadąc na jednokołowcu. Dokładnie. Jeden zły ruch i wszystko może runąć w spektakularny sposób. Często zastanawiam się, jak ludziom udaje się zachować zdrowy rozsądek pośród takiego chaosu. To rzeczywiście zagadka. Być może posiadają jakaś tajemna supermoc, o której nie wiemy. A może opanowali starożytną sztukę strategicznego odwlekania? A tak, myślę, że to umiejętność nauczana na prestiżowym uniwersytecie zrobię to później. Chyba mógłbym zdobyć doktorat w tej dziedzinie. Gratulacje. Mam nadzieję, że dostaniesz dożywotni zapas kawy. Lekcja 5. Artykuły gospodarstwa domowego. Jeśli chodzi o artykuły gospodarstwa domowego,
Myślę, że zaczynają nam kończyć się podstawowe produkty, takie jak płyn do mycia naczyń i proszek do Ach prania. tak, wygląda na to, że pralka zużywa detergent w alarmującym tempie. Musiał z czasem rozwinąć w sobie nienasycony apetyt. Być może potajemnie planuje zostać koneserem mydla. Nie zdziwiłbym się. Już sobie wyobrażam, jak urządzają wystawne przyjęcia z degustacją mydeł. Dokładnie. Witajcie na moim mydlanym wieczorku, oznajmiał, a wokół unosili się babelki. A my wszyscy bylibyśmy jedynie gośćmi, niezręcznie próbującymi zaimponować pralce naszym wyborem detergentu. Już słyszę, jak maszyna krytykuje nasze wybory. Ta jest zdecydowanie za aromatyczna. A temu brakuje niezbędnego kopa do porządnego mycia. Może powinniśmy wybrać się do sklepu, zanim nasza pralka zacznie interesować się mydlem. Lekcja 6. Przemyślane prezenty. Prezenty, które pokazują, jak bardzo zależy ci na drugiej osobie, są naprawdę wyjątkowe, prawda? Zdecydowanie. O wiele ważniejsza od ceny jest sama myśl, która kryje się za prezentem. Cieszę się, że mój ojciec docenił swój tegoroczny prezent. To był drobny dowód wdzięczności. Wspaniale to słyszeć. Co mu w końcu dałeś? Podarowałem mu spersonalizowany kubek z zabawnym cytatem, którego często używa. Cudowny wybór. Nic tak nie mówi dbam o ciebie jak kubek, który potrafi wywołać uśmiech każdego poranka. Dokładnie. Uważam, że każdy łyk kawy musi zawierać nutę humoru. Nie mogłabym się bardziej zgodzić. Odrobina śmiechu może rozjaśnić nawet najciemniejszy poranek. Ponadto jest to stale przypomnienie, że o nim myślisz. Lekcja 7. Unikalne rzemiosło. Co zbyt powszechne, chcę, żeby mój wystrój był inny. Całkowicie rozumiem. A co powiesz na lokalne rękodzieło lub dzieło rzemieślnicze? Świetny pomysł. Wyjątkowe przedmioty potrafią naprawdę dodać charakteru przestrzeni. Dokładnie. Poza tym wspieranie lokalnych artystów zawsze przynosi korzyści obu stronom. Czy ostatnio zauważyłeś jakieś ciekawe dzieło, które zwróciło twoją uwagę? Tak, jest tu sklep z ceramiką, w którym można kupić piękne, ręcznie robione wazony. Brzmi wspaniale. Podoba mi się pomysł posiadania czegoś jedynego w swoim rodzaju. Dodaje twojemu domowi historii, której brakuje masowo produkowanym przedmiotom. Zaplanujmy wizytę w tym sklepie. Chciałbym znaleźć coś wyjątkowego. Lekcja 8. Perspektywy pielęgniarskie. Kiedyś zawód pielęgniarki nie wydawał się obiecujący, prawda? Nie, naprawdę nie. Wielu uważało to za pracę o niskim statusie. Jedynymi szanowanymi pielęgniarkami byli często te pracujące w prestiżowych szpitalach. Dokładnie. Ciekawe, jak zmieniały się poglądy na ten temat na przestrzeni lat. Obecnie pielęgniarstwo postrzegane jest jako ważny i zaszczytny zawód. Tak, ludzie doceniają poświęcenie i ciężką pracę pielęgniarek. Inspirujące jest obserwowanie, jak zawód ten ewoluował i jak zyskał uznanie. To naprawdę pokazuje, jak ważne jest troszczenie się o innych i jaki wpływ to ma. Chętnie usłyszałbym więcej historii o pielęgniarkach,
które miały wpływ na tę dziedzinę. Lekcja 9. Przygoda z obserwacją gwiazd. Jasne. Znajdź miejsce z dala od miejskich świateł i zabierz ze sobą teleskop lub lornetkę. To najlepszy sposób, żeby cieszyć się czystym niebem nocą, prawda? Zdecydowanie. Gwiazdy wyglądają o wiele jasniej, gdy nie ma zanieczyszczenia światłem. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę tę konstelację z bliska. Niesamowite, ile gwiazd można zobaczyć, gdy znajdujesz się w ciemnym miejscu. A możliwość zobaczenia spadającej gwiazdy jest ekscytująca. Czy kiedykolwiek wyraziłeś życzenie? Tak, zrobiłem to. To magiczne uczucie robić to pod gwiazdami. Zaplanujmy wkrótce wieczór z obserwacja gwiazd. To może być cudowne przeżycie. Lekcja 10. Zapomnienie. Przypuszczam, że zapomnienie czegoś może się zdarzyć nawet najlepszemu z nas. Rzeczywiście, to niemal rytuał przejścia w dorosłość, prawda? W jednej chwili jesteś pewny siebie, a w następnej zaczynasz wątpić w swoją pamięć. Całkiem słusznie. Co właściwie miałem zapamiętać? To pytanie za $1 000 000. Może powinniśmy założyć grupę wsparcia dla osób z problemami z zapominaniem. Cześć, nazywam się Anna i po raz trzeci w tym tygodniu zapomniałam listy zakupów. Witaj, Anno. Jesteś wśród przyjaciół, którzy rozumieją Twoją sytuację. Chyba zostawiłem w sklepie zdrowie psychiczne i listę. Wygląda na to, że utworzyła się tu niezła grupa wsparcia komediowego. Lekcja 11. Planowanie podróży. Uważam, że rozsądnie jest zatrzymać się w każdym mieście przynajmniej na 4 dni, ponieważ daje to wystarczająco dużo czasu na zwiedzanie. To jest trafne spostrzeżenie. Pośpiech w przemierzaniu miejsc często prowadzi do przegapienia cennych doświadczeń. Rzeczywiście, nie da się w pełni docenić miasta w ciągu 1 czy 2 dni. To tak, jakbyś próbował delektować się wykwintnym daniem naraz. Zgadza się. Każde miasto ma swój własny, niepowtarzalny smak, który wymaga czasu, aby go przyswoić. Mogę sobie tylko wyobrazić kulinarne rozkosze czekające na odkrycie. Dokładnie. I nie zapominajmy o lokalnej kulturze, której można doświadczyć dopiero z czasem. Może powinniśmy zacząć planować naszą następną przygodę, mając wystarczająco dużo czasu na eksplorację. Wspaniały pomysł. Już wyobrażam sobie widoki, które zobaczymy. Lekcja 12. Przygody w parku. Tak, naprzeciwko kawiarni znajduje się duży park. Świetnie. Możesz mi powiedzieć, czy jest otwarte w weekendy? Myślę, że tak. Często odbywają się tam różne imprezy, dzięki którym można milo spędzić popołudnie. Brzmi fantastycznie. Już sobie wyobrażam, jak będziemy się tam delektować pysznym piknikiem. Jasne. Może moglibyśmy zabrać ze sobą frisbee dla odprezającej zabawu. Mam nadzieję, że moje umiejętności rzucania poprawiły się od naszej ostatniej próby. A tak, wielka katastrofa frisbee z zeszłego lata wciąż wywołuje uśmiech na twarzy. Pamiętam to dobrze. Chyba graliśmy więcej w zbijaka niż we frisbee. Naprawdę. Być może odkryliśmy nowy sport nieświadomie. Lekcja 13. Ekscytujące plany.
Brzmi ekscytująco. Czy zacząłeś już rozważać opcję? Tak, planuję spędzić dzień przymierzając różne stroje na nadchodzące wydarzenie. To wspaniale. Zawsze mile jest się wystroić na specjalne okazje. Rzeczywiście, uważam, że przymierzanie ubrań może być zaskakująco terapeutyczne. Często prowadzi to do nieoczekiwanych odkryć modowych. Dokładnie, mogę skończyć z czymś, o czym nigdy nawet nie myślałem. Ach, ten dreszczyk nieoczekiwanego. To jak poszukiwanie skarbów. Dokładnie, a kto wie, może nawet znajdę idealną parę butów do kompletu. W końcu buty mogą być podstawa lub porażka całej stylizacji. Lekcja 14. Obserwowanie ptaków. Zapisz mnie na wycieczkę z obserwacja ptaków. Zawsze mnie one fascynowały. To wspaniale. Ptaki to niezwykłe stworzenia z ich kolorami i śpiewem. Rzeczywiście. Uważam za niesamowitę, że każdy gatunek ma swoje własne, unikalne cechy. Zdecydowanie. To jak oglądanie sztuki performatywnej samej natury. Nie mogę się doczekać, aż będę mógł je obserwować w ich naturalnym środowisku. Być może podczas naszej wyprawy uda nam się nawet dostrzec jakieś rzadkie gatunki. Na pewno zabiorę ze sobą lornetkę, bo zamierzam zobaczyć wszystko z bliska. Świetny pomysł. Jestem pewien, że znacznie wzbogaci nasze doświadczenie. Nie zapomnimy udokumentować naszych obserwacji. Możemy odkryć coś nowego. Lekcja 15. Ekstremalne temperatury. Ponieważ temperatury czasami spadają do minus 40 stopni Celsjusza, należy ubierać się odpowiednio. Rzeczywiście, w takie chłodne dni trzeba się ciepło ubrać. Często zastanawiam się, jak ludziom udaje się zachować ciepło w tak ekstremalnych warunkach. To prawdziwa forma sztuki. Warstwy i warstwy są kluczem do przetrwania. Zgadza się. Trzeba przypominać modnego, a zarazem funkcjonalnego bałwana. Nie zapomnij też o dobrej parze butów, bo odrożenia to nic przyjemnego. Mogę sobie tylko wyobrazić, jak można poruszać się po świecie, unikając przy tym lodowych lat. To staje się swego rodzaju baletem, prawda? Lodowaty balet, w którym jeden niewłaściwy krok może prowadzić do nieostrożnego upadku. Lekcja 16. Ścieżka leśna. Nie mam. Czy możesz mi o tym opowiedzieć więcej? Track ten nazywa się The Forest Trail i słynie z zachwycających krajobrazów. Brzmi intrygująco. Czego można się spodziewać na szlaku? Możesz spodziewać się spotkania z majestatycznymi drzewami, żywą przyrodą, a może nawet ukrytym wodospadem. Ukryty wodospad? Teraz przykules moja uwagę. Tak, to idealne miejsce na piknik lub po prostu na podziwianie piękna natury. Już widzę nas relaksujących się nad wodą, cieszących się spokojem. I nie zapomnij o możliwości zrobienia zapierających dech w piersiach zdjęć. Byłoby zaniedbaniem z mojej strony, gdybym podczas takiej wyprawy zapomniał aparatu. Lekcja 17. Wir pracy.
Nie mogę narzekać na pracę. Jak ona cię traktuje? Było dość nerwowo, ale nie mogę narzekać. Wygląda na to, że oboje znajdujemy się w sytuacji przypominającej rolę cluster terminów i spotkań. Rzeczywiście, czasami zastanawiam się, czy moje spożycie kawy osiągnęło poziom olimpijski. Wierzę, że masz duże szanse na zdobycie złotego medalu w kategorii spożycia kofeiny. To byłoby naprawdę niezwykłe osiągnięcie. Może powinienem dostać jakieś trofeum. Puchar w kształcie filiżanki do kawy byłby idealny. Tak, symbolizowałoby to zarówno poświęcenie, jak i nieco nerwową osobowość. Trafna reprezentacja współczesnego życia zawodowego. Czyż nie? Lekcja 18. Podróż Ameryki. Podróż Ameryki to fascynująca opowieść o obietnicy, której szukaliśmy w nowej krainie. Rzeczywiście, to jak wielka księga opowieści pełna przygód i marzeń. Obietnica, której szukaliśmy, uległa zmianie, jednak dla wielu nadal pozostaje światłem. Tak, i wydaje się, że w każdym pokoleniu ludzie nadal gonią za tą obietnicą. Zupełnie słusznie. To tak, jakby sama ziemia szeptała opowieści o nadziei tym, którzy słuchają. I jakże piękną ideą jest wiara, że wciąż możemy odkrywać nowe obietnice. Zdecydowanie. Przypomina nam, że każdy krok naprzód może prowadzić do czegoś niezwykłego. Można powiedzieć, że życie to w zasadzie seria obietnic czekających na spełnienie. To rzeczywiście poetycki sposób na spojrzenie na nasze podróże. Cieszmy się, czekająca nas przygoda. Lekcja 19. Mocne i słabe strony. Omawiając słabości, ważne jest podkreślenie również mocnych stron. Rzeczywiście, to jak prezentowanie zrównoważonego obrazu siebie, pokazywanie obu stron. Tak, Uważam, że wymienianie obszarów do poprawy obok mocnych stron świadczy o rozwoju. Dokładnie, to pokazuje, że człowiek jest nie tylko świadomy swoich ograniczeń, ale także proaktywny. Uważam, że jest to również wyrazem pewności siebie i samoświadomości. Zdecydowanie, trzeba mieć odwagę, żeby przyznać się do swoich słabości w sposób konstruktywny. Może to również prowadzić do nieocenionych możliwości rozwoju osobistego i zawodowego. Tak, każda słabość to tylko krok w kierunku większej siły. Pamiętajmy, aby akceptować swoje niedoskonałości i jednocześnie świętując nasze wyjątkowe talenty. Lekcja 20. Etykieta na siłowni. Zasada korzystania z siłowni jest prosta. Zaleca się noszenie odpowiedniego stroju do ćwiczeń. To z pewnością mądra rada. Komfort jest kluczowy podczas aktywności fizycznej. rzeczywiście. Przekonałem się na własnej skórze, że noszenie dżinsów nie nadaje się do przysiadów. Ach, ten niesławny incydent z przysiadem w dżinsach. Klasyczna opowieść o wpadkach na siłowni. Tak, To była prawdziwa walka i uważam, że moja godność znacznie ucierpiała. Mogę sobie tylko wyobrazić. Być może nieświadomie zapoczątkowałeś nowy trend w ćwiczeniach. przysiad i ślizg może okazać się kolejna wiralowa sensacja. Gdybyśmy tylko potrafili to wypromować, bylibyśmy legendami siłowni.
Od tej pory będę się trzymać stosownego ubioru. Dziękuję bardzo. Lekcja 21. Podróżowanie ze zwierzętami. Cześć, podróżujesz ze zwierzakiem? Tak, jestem. Mój pies będzie ze mną w tej przygodze. To wspaniale! Ty za wspaniałymi towarzyszami podróży. Rzeczywiście, są jak małe, wczane pluski radości, zawsze chętne do nowych doświadczeń. Mogę sobie tylko wyobrazić, jak świetna zabawa będzie miał twój pies, odkrywając nowe miejsca. Tak, myślę, że każdy nowy park będzie uważał za park rozrywki. I zakładam, że każdy nieznajomy, którego spotkał, okaże się potencjalnym przyjacielem. Zdecydowanie. Jego entuzjazm jest zaraźliwy, trudno się przy nim nie uśmiechnąć. Wygląda na to, że masz wbudowana umiejętność przełamywania lodów na każdą sytuację. Lekcja 22. Wschód i zachód słońca. Kanion jest szczególnie zachwycający o wschodzie i zachodzie słońca. Czyż nie? Zdecydowanie. Sposób, w jaki kolory tańczą na skałach, jest po prostu zapierający dech w piersiach. To tak, jakby natura malowała arcydzieło na naszych oczach. Rzeczywiście, wierzę, że takie chwile przypominają nam o pięknie ulotnych doświadczeń. A ponieważ kanion jest tak głęboki, klimat zmienia się znacząco w miarę przemieszczania się. Tak, to fascynujące, jak różne warstwy mogą tworzyć odmienne środowiska. Mogę sobie tylko wyobrazić różnorodność flory i fauny, jaka można tam spotkać. To tak, jakby z każdym krokiem wchodził do innego świata. Postawmy sobie za cel podziwianie piękna kanionu zarówno o świcie, jak i o zmierzchu. Lekcja 23. Idealny trening. Zdecydowanie. Pompki, przysiady, wypady i deski będą idealne do tego treningu. Rzeczywiście, to wszechstronny trening angażujący wiele grup mięśni. Uważam, że ćwiczenia z wykorzystaniem masy ciała są niezwykle skuteczne i wymagają minimalnej ilości sprzętu. Dokładnie, można je wykonywać praktycznie wszędzie, co czyni je bardzo wygodnymi. Ponadto mogą być świetna rozrywka, jeśli wykonuje się je w grupie. Och, wyobrażam sobie, jak przypadkowo odbywa się wyścig pompek. Tak. I nieunikniony śmiech, który następuje, gdy ludzie próbują nadarzyć. Czy nie uważasz, że bycie osobą sprawną fizycznie zawsze powinno wiązać się z odrobiną zabawy? Zdecydowanie. Zadbajmy o to, aby nasze treningi były przyjemne i angażujące. Lekcja 24. Przygody zakupowe. Hej, czy ostatnio kupowałeś ubrania? Tak, byłem tam w zeszły weekend i znalazłem kilka zachwycających eksponatów. Brzmi intrygująco. Co odkryłeś podczas swojej wyprawy zakupowej? Trafiłam na oszałamiającą sukienkę, której po prostu nie mogłam się oprzeć. Sukienka, mówisz. Już widzę, jak będziesz w niej olśniewająca. Dziękuję. Myślę, że będzie idealny na nadchodzącą galę. Ach, ta gala. Muszę przyznać, że twoja garderoba pięknie się układa. Próbuję udoskonalać swój styl, kawałek po kawałku. Cel godny pochwały.
Może mógłbyś podzielić się ze mną swoją wiedzą modowa? Lekcja 25. Rzeczy zgubione i znalezione. Tak, w hotelu działa biuro rzeczy znalezionych. Jak wygląda twoja torba? Jest to jaskrawo-czerwony plecak z kilkoma wyjątkowymi naszywkami. Brzmi oryginalnie. Powinno być łatwe do odróżnienia od typowych podejrzanych. Mam taką nadzieję. Nie chciałbym, żeby włóczył się samotnie po hotelu. Nie bój się. Będę wypatrywać twojego plecaka awanturnika. Dziękuję. Byłbym bardzo wdzięczny, gdybyś mógł pomóc w poszukiwaniach. Potraktuj to jako moja misja. Będę detektywem w pogoni za zaginiona torba. Biorąc pod uwagę twoje wyczucia szczegółów, myślę, że mamy duże szanse. Razem odkryjemy tajemnicę wędrującego plecaka. Lekcja 26. Poszukiwanie wskazówek. Znalezienie mentora lub doradcy, z którym można porozmawiać, to naprawdę świetny pomysł. Całkowicie się zgadzam. Obecność kogoś, kto cię poprowadzi, może wiele zmienić. To tak, jakby mieć kompas, który wskazuje właściwy kierunek. Dokładnie. Porady doświadczonych osób mogą pomóc w pokonywaniu trudności. Co więcej, często dostarczają nam spostrzeżeń, na które sami moglibyśmy nie zwrócić uwagi. Tak, ich perspektywa może być nieoceniona, gdy czujemy się zagubieni. Uważam, że najważniejsze jest szukanie mądrości u tych, którzy przeszli tę drogę przed nami. Rzeczywiście, to mądra inwestycja w nasz rozwój osobisty i zawodowy. Postarajmy się znaleźć mentorów, którzy będą nas inspirować i wspierać. Lekcja 27. Mądre zakupy. Zazwyczaj kupuję je w sklepie, żeby zaoszczędzić trochę pieniędzy. To mądry wybór. Każdy grosz się liczy, zwłaszcza w dzisiejszej gospodarce. No własnie. Poza tym lubię przeszukiwać alejki w poszukiwaniu ukrytych perełek. Ach, jakie to ekscytujące odkryć nowy ulubiony przedmiot. To jak poszukiwanie skarbów. Dokładnie. Kiedy znalazłam pyszną przekąskę, która od razu stała się moim ulubionym daniem. Co to było? Jestem zaintrygowany. To była wyjątkowa mieszanka przypraw na pieczonej ciecierzycy. Muszę przyznać, że uzależniająca. Brzmi pysznie. Muszę na to uważać następnym razem. Nie pozalujesz. To zdrowa alternatywa dla tradycyjnych przekąsek. Lekcja 28. Zapasy. Czy jest coś konkretnego, co chciałbyś, żebyśmy uwzględnili w uzupełnieniu zapasów? Cóż, myślę, że powinniśmy rozważyć dodanie do listy większej ilości przekąsek. Przekąski, mówisz? Mówimy o zdrowych opcjach czy o pysznych smakolikach? Dlaczego nie połączyć obu tych rzeczy w zachwycający sposób? Równowaga jest niezbędna. To wspaniały pomysł. Może jakieś batoniki owocowo-orzechowe i precle w czekoladzie? Tak, to spodoba się zarówno osobom dbającym o zdrowie, jak i miłośnikom słodyczy. To naprawdę mądra strategia. Dzięki niej nikt nie poczuje się pominięty podczas przekąski.
Dokładnie. I nie zapomnijmy o orzeźwiających napojach do przekąsek. Zadbam o to, aby w menu znalazło się wiele soków i wód gazowanych. Lekcja 29. Wymiana walut. Przed podjęciem decyzji o wyborze kantoru warto porównać kursy walut. Zdecydowanie. Ostatnią rzeczą, jakiej chcesz, jest utrata cennych pieniędzy. Rzeczywiście, kiedyś zdałem się nabrać na niekorzystny kurs wymiany i było to dla mnie bardzo rozczarowujące. To brzmi niefortunnie. Co się stało? Po prostu nie zrobiłem zadania domowego i skończyło się na tym, że miałem mniej dolarów, niż się spodziewałem. Nauczka na przyszłość, zakładam. Oczywiście, teraz zawsze sprawdzam kilka stawek, zanim podejmę decyzję. To rozsądne podejście. Podziwiam Twoją finansową czujność. Dziękuję. Ochrona ciężko zarobionych pieniędzy jest niezwykle ważna. Lekcja 30. Smaki muzyczne. Ludzie mają różne gusta muzyczne, niektórzy wolą muzykę rockową. Zgadza się. Choć doceniam dobry rockowy hymn, moje serce należy do klasycznych melodii. Ach, elegancja muzyki klasycznej. Z pewnością dodaje odrobinę wyrafinowania. Zgadza się, ale muszę przyznać, że dobry koncert rockowy może być ekscytujący. Nic nie może się równać z energią występu na żywo, bez względu na gatunek. Dokładnie, to jak bycie częścią zbiorowego doświadczenia, które wykracza poza słowa. Fascynujące jest to, jak muzyka potrafi wywołać tak silne emocje w każdym z nas. Tak, łączy nas, a jednocześnie pozwala ujawnić naszą indywidualność. Może powinniśmy stworzyć playlistę zawierającą nasze ulubione utwory.